Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, jesteście moim wielkim skarbem i me serce bije mocniej z miłości do każdego z was. Jak rzeka, która płynie swoim biegiem i w każdej chwili zmierza do ujścia, tak każdy z was, dzieci, zostało stworzone przez Ojca Przedwiecznego, by być z moim Synem, współdziedzicami życia wiecznego. Ludu mego Syna, to, co światowe, nieustannie was zanieczyszcza, dlatego musicie się ciągle wzmacniać Pismem Świętym, przystępując do sakramentu pojednania i przyjmując mego boskiego Syna w sakramencie Eucharystii. W tym momencie ludzkość usilnie troszczy się o fizyczne ciało, rezygnując z troski o ducha. Oddajecie tak wielką część fizycznemu ciału, a opuściliście mego Syna, wygnaliście Go z pamięci, gardzicie Nim, nie znacie Go ani nie kochacie. Tworzycie sobie fałszywą osobową relację bez zgody mego Syna, oddzielając się od Kościoła. Tworzycie sobie swoją własną fałszywą duchowość i na swój własny sposób tworzycie sobie fałszywą relację osobową z moim boskim Synem, by ukryć bunt i pychę, które skrywają niektóre z moich dzieci. Człowiek musi żyć w miłości braterskiej i żyć we wspólnocie, jak przekazuje mój Syn. Braterska miłość dałaby mniej sporów, zazdrości, rozdźwięków, egoizmów, mniej chęci przywłaszczenia sobie ze strony wielkich mocarstw i byłoby mniej walk. Dzieci, to ludzka głupota w tej chwili sprawia, że cała ludzkość wpada w przepaść zapomnienia. Tak, zapomnienia, że ludzkość jest skierowana tam, gdzie później nie zdoła powstrzymać wojny. Wyścig nowoczesnego uzbrojenia jest w tej chwili najważniejszym celem mocarstw i posiadanie broni jest celem niektórych małych narodów, które są satelitami komunizmu i w tym momencie przygotowują się, by być delegatami komunizmu w swoich regionach. Tak jak inne mocarstwa ogarniają wielką liczbę krajów i zapewniają im broń, oficjalnie, aby bronić te kraje, które nie posiadają broni. Mój boski Syn potępia obie te postawy. Obecna wojna wywołuje wielką katastrofę i wywoła wielką katastrofę ludzkości i ziemi, pozostawiając ją bezwładną. Tak żyje wielka część moich dzieci z sercem opróżnionym z Boga, z całkowitej oschłości, chodząc bez celu w stanie agonalnym i nie chcąc być uzdrowionymi. Tak, ci, którzy się nie nawracają, nawet w ostatniej chwili będą kopiami spustoszenia, w którym zostanie ziemia, a potem determinacji pewnego mocarstwa, by rozpocząć spustoszenie ludzkości, wystrzeliwując broń, która wyszła z samego piekła. Lud mego Syna nie może mieć współudziału w tych czynach, tak mocno potępionych przez mego boskiego Syna. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Własne interesy narodów wywołały wojnę i dalej ją wywołują. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Nie widzicie, że przyroda okazuje swoją nigdy przedtem niewidzianą siłę jako wstęp tego, co ma się dziać. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Jesteście dziećmi tego samego Ojca. Nie ignorujcie cierpienia swoich braci w tej chwili. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Kościół mego Syna jest zwiedziony. Idźcie dalej, nie tracąc wiary. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Kolejne narody wplątują się w wojnę. Umiłowane dzieci mego Syna, wypełniajcie wolę Ojca. Nic nie jest z was, wszystko jest z Boga.
Głód narasta, z upływem czasu będziecie tęsknić za tym, co teraz posiadacie. Dziwicie się, wiedząc, że narody, które jawią się jako neutralne, utrzymują układy z mocarstwami, które wykorzystując terytorium tych krajów kontrolują swoich przeciwników w wojnie. Ludzka głupota zwiększa zagrożenie zniszczenia człowieka i przyrody. Jakże boleje serce mego boskiego Syna, jakże jest raz po raz raniony mój Syn przez nieposłuszeństwo Jego dzieci i przez ich obsesję, by przewodzić wszystkim narodom razem z Antychrystem i możnymi tego świata. Ludzkość cierpi i będzie cierpiała. Każdy kraj będzie się zabezpieczał, chroniąc własne granice, a prawie żaden kraj nie będzie ochraniał duchowego zbawienia swojej ludzkości. Pewna bomba została zdetonowana. Skutki nie dają na siebie czekać. Nie będąc obojętnymi, bądźcie czujni. Z jednej chwili na drugą ludzkość zobaczy się zanurzoną w budzącej grozę III wojnie światowej. Dzieci moje, przygotujcie się, trwajcie w modlitwie za swoich braci, którzy z upływem czasu wyjdą ku krajom Ameryki Południowej, by zostać przyjętymi. Dzieci moje, żyjcie zwiększając swój pokój wewnętrzny, aby demon nie mógł was wykorzystać jako bicza na waszych braci. Nie wystarczy wyglądać na dobrych. Musicie postępować tak, jak przykazuje wam mój Syn i życie, będąc świadkami miłości, miłosierdzia, przebaczenia, nadziei i wiary. Nie lękając się, szukajcie zawsze dobra. Dawajcie świadectwo miłości mego Syna. Bądźcie ludźmi dobra i głoście Ewangelię. Nim nie będziecie już mogli tego robić, módlcie się i ochraniajcie ludzi starszych. Dawajcie im miłość w rodzinach i bądźcie lampami, które oświecają im drogę. To jest ten czas. Nie lękając się z powodu tego, co się dzieje i co będzie się działo, oddajcie się Przenajświętszej Trójcy, gdyż jej dzieci nie zostaną porzucone. Pozwólcie mi prowadzić was właściwą drogą. Przyjdźcie do mnie i bądźcie cisi, bądźcie pokorni i bądźcie tymi dziećmi ufającymi, że nigdy nie zostaną porzucone. Nie lękajcie się. Czyż nie jestem tu ja, która jestem waszą matką? Moje umiłowane dzieci, błogosławię was, Mama Maryja.